Olga Blanka Lilien, bo takie dwa imiona otrzymała po urodzeniu. To osoba, która jeszcze za życia stała się legendą naszego miasta. To jeden z najsłynniejszych tarnobrzeskich lekarzy, ale tarnobrzeżanką nie była. Urodziła się w 1903 roku w Lwowie w rodzinie lekarskiej wybitnego pediatry lwowskiego Norberta Liliena, który zresztą przez całe życie dla Olgi Lilien był ogromnym autorytetem. Myślę, że wpływ ojca zadecydował również i o tym, że po skończeniu gimnazjum w Lwowie zdecydowała się na studia medyczne. Miała dużo szczęścia, ponieważ w tym czasie w Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie medycynę wykładali najsławniejsi nie tylko w Polsce, ale i w Europie medycy. Warto wspomnieć chociażby jedną z największych sław tamtego czasu, profesora Rudolfa Weigla, u którego miała ćwiczenia i z którym miała zajęcia i którego podpis widnieje na dyplomie doktora wszechnauk medycznych, bo takowy w 1927 roku Olga Lilien właśnie w Lwowie uzyskała. Zdecydowała się zostać pediatrą. Zaraz po skończeniu studiów odbyła praktyki w Stanach Zjednoczonych, praktyki w Berlinie, praktyki w Wiedniu, była również i w Szwajcarii. To wszystko sprawiło, że stała się lekarzem nie tylko z pasji, zamiłowania, ale również stała się lekarzem, który chłonął nowinki ówczesnej medycyny. Tak zresztą było do samego końca jej życia. Zdecydowała się pracować w Instytucie Higieny po skończeniu studiów i po odbyciu wspomnianych praktyk w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie działali ci najwybitniejsi lwowscy lekarze, a równocześnie uzupełniała tą pracę pracą w gimnazjum, które sama kilka lat wcześniej w Lwowie kończyła. Wydawało się, że ta sielanka będzie trwała dość długo. Lwów był miastem pięknym, gdzie zbiegały się i stykały się ze sobą różne kultury. Olga Lilien pochodziła z rodziny w pełni rodziny żydowskiej, ale również rodziny zasymilowanej. Ojciec uważał się za Polaka i należał niewątpliwie, podobnie jak i cała rodzina, należała do elity lwowskiej tamtego czasu. Olga Lilien przeżyła w młodym wieku dość sporą tragedię, ponieważ zmarła jej matka, ojciec ożenił się drugi raz. Zresztą druga żona pochodziła również z rodziny pierwszej żony. I jak powiedziałem, ten początek kariery i ta droga życiowa przebiegała bez większych kłopotów, pominąwszy właśnie dramatyczną śmierć matki, aż do września 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa i kiedy Lwów został opanowany przez wojska sowieckie. Wtedy Olga Lilien, podobnie jak i cała rodzina Lilienów, których zaliczono do pasożytniczej warstwy burżujów, została zesłana na prowincję do odległej o kilkanaście kilometrów od Lwowa wioski. Tam leczyła wiejskie, przede wszystkim ukraińskie dzieci, a nie wiedziała jeszcze wtedy, że to nadejście czerwonego totalitaryzmu nie jest czymś, co stanie się najbardziej dramatycznym wydarzeniem w jej życiu, ponieważ w czerwcu 1941 roku doszło do wybuchu wojny między Hitlerem a Stalinem. Dotychczasowi sojusznicy rozpoczęli walkę między sobą i bardzo szybko Lwów został opanowany przez armię niemiecką i wtedy los Lilienów, podobnie jak i los wielu rodzin żydowskich, był praktycznie przesądzony. Na nic zdały się opinie, iż Lilienowie to rodzina spolonizowana. Jak wiemy, Niemcy stosowali zasadę ustaw norymberskich, gdzie nie świadomość, nie język decydowały, ale decydowało urodzenie. I w ten oto sposób Lilienowie zostali zaliczeni do Żydów, do grupy, która została skazana na całkowitą eksterminację. Doświadczyła tego siostra
Olgi Blanki Lilien, która została wraz z mężem skierowana do getta i tam w getcie zmarła. Zmarł również we Lwowie w czasie wojny ukochany, jak wspomniałem, ojciec Olgi Lilien. I wtedy dr Lilien podjęła decyzję, która zaważyła o całym jej życiu, która w gruncie rzeczy uratowała jej dalsze życie. Mianowicie dzięki pomocy polskim przyjaciołom rodziny zdecydowała się przedrzeć przez kordon i przejść do generalnej guberni. Zdecydowała się przejść do Sandomierza, bo tutaj w Sandomierzu mieszkała rodzina Szymańskich, państwa Szymańskich, którzy byli bardzo blisko spokrewnieni z przyjaciółmi lwowskimi, przyjaciółmi Lilienów, stąd ta decyzja i pod koniec 1941 roku dr Olga Lilien znalazła się w Sandomierzu. Oczywiście musiała się ukrywać. Trzeba tutaj powiedzieć, że dr Lilien miała wybitne cechy semickie, niewielkiego wzrostu, kruczo-czarne włosy, ogromne czarne oczy. To wszystko zwracało uwagę i wskazywało na jej żydowskie pochodzenie. Szymańscy podjęli decyzję o ukryciu dr Lilien. Wykorzystali fakt, że pani Szymańska pracowała jako nauczycielka w szkole rolniczej w podtarnobrzeskim Mokrzyszowie i tam dr Lilien została ulakowana jako pomoc kuchenna, czasami również jako ta, która doglądała również obrządku w stajniach. W ten sposób kierujący szkołą rolniczą dr Połowicz, wybitna postać, wspaniały znawca rolnictwa, już przed wojną dużym autorytetem obdarzony, zaryzykował, wiedząc oczywiście o pochodzeniu dr Lilien, zaryzykował, dał jej schronienie i rozpoczęła się dramatyczna walka o przetrwanie. Walka, którą dr Lilien przetrwała dzięki pomocy i dzięki postawie mieszkańców Mokrzyszowa.